Cześć, jestem Magda, pozdrawiam Was z parku w Berlinie. Przygotowałam dla Was prezentację na temat embodiment. I wpadłam na taki pomysł, że dobrze by było zacząć ją w sumie nie od razu rozważań umysłowych i łączenia naszego mózgu, ale od połączenia się z naszym ciałem i zaangażowania je troszkę w cały ten proces. Myślę, że może nam to pomóc w zrozumieniu tematu i potraktujcie to po prostu jako eksperyment, nawet jeżeli jesteście ruchofobami na co dzień. Tak więc polecam, aby na sam początek przez chwilę dać sobie czas, aby poczuć, jak tak naprawdę ma się Wasze ciało, jaki macie nastrój, jak się czujecie. Czy jesteście troszkę pospinani, jacyś zestresowani, czy wprost przeciwnie, jest Wam bardzo dobrze. Może macie jakieś specyficzne miejsca w ciele, które wymagają Waszej uwagi, ponieważ na przykład są delikatnie bolesne albo mocno bolesne. Dajcie sobie chwilę, możecie zrobić teraz pauzę i przeskanujcie Wasze ciało, uświadomcie sobie, w jakim jesteście stanie i widzimy się za chwilkę. Jeżeli już jesteście gotowi, to zaczynamy. Na samym początku skupimy się na naszym oddechu. Więc chciałabym, abyście na początek zajęli pozycję, która jest dla Was wygodna. Możecie stanąć, możecie się położyć, możecie usiąść skrzyżnie, możecie usiąść na przykład w ten sposób, na swoich stopach. Jedyne, o co proszę, to to, żeby Wasz kręgosłup był wyprostowany, nie usztywniony, po prostu wydłużony. Tak jakby ktoś Was delikatnie chciał wyciągnąć za czubek głowy. Tak więc postarać się go rozluźnić, ale urosnąć. I słuchajcie, zaczynamy sobie oddychać. Możecie zamknąć oczy, żeby łatwiej było zaobserwować pewne rzeczy. Możecie sobie wyłożyć na przykład rękę na piersi lub na brzuchu i oddychać tak jak zwykle, obserwując Wasz oddech. Chcemy poczuć, jak on w ogóle w nas funkcjonuje. Możecie zaobserwować na początku, czy Wasza ręka, która jest na piersi albo na brzuchu, porusza się w jakiś sposób. W jakim kierunku się porusza. Może w jakich kierunkach. Niekoniecznie jest to jeden kierunek. Dajcie sobie chwilę czasu. Poczujcie, czy Wasz oddech jest w miarę regularny, spokojny, czy może troszkę skacze, czy jest głęboki, czy płytki. Czy czujecie się komfortowo? Czy może jakieś miejsca w ciele są spięte, jak oddychacie? Dajmy sobie jeszcze czas na 3 wdechy i wydechy. Możecie otworzyć oczy i zrobimy sobie mały automasaż. Zacznijmy od pocierania rąk o siebie. Zrobić bardzo szybko. Spróbujcie je odłączyć na chwilę i poczuć, czy czujecie takie delikatnie wibrujące wrażenie w rękach. Tak jakbyśmy pobudzili energię. Możemy tą energię i to ciepło przekazać naszej twarzy na początek.
się, że niekoniecznie dosyć często dotykamy całej twarzy. Możecie ją delikatnie pomasować nawet. Podbródek, uszy. Starajcie się znaleźć miejsca na ciele, których zazwyczaj nie dotykacie. Przejdźcie do głowy, pomasujcie ją delikatnie. Możecie ją delikatnie ostukać opuszkami palców. Pobudzić troszkę. Przejdźcie sobie do karku, że też możecie albo ostukać, albo wymasować. Może akurat jest troszkę spięty i może mu się to przyda. To samo ramiona. Poczujcie, co wasze ciało potrzebuje. Jeżeli potrzebuje, żeby je trochę rozbudzić, może dobrym pomysłem będzie je postukać. Może chce być pogłaskane albo właśnie pomasowane. To jest dobry moment, żeby wstać. Tak, idziemy sobie całe nogi z przodu, z tyłu, pośladki, boku, wewnątrz. Pamiętajcie też o stopach. Poczujcie, jaką temperaturę ma wasze ciało. Jaki jest napięcie albo rozluźnienie waszych mięśni, jaki jest w ogóle stan waszych mięśni. I dajcie chwilkę sobie, aby poczuć, czy jakaś część ciała specyficzna potrzebuje waszej uwagi przez chwilę. Chce być pomasowana, podotykana. Jesteśmy gotowi, to skoncentrujmy przez chwilę naszą uwagę na centrum. Wyobraźcie sobie, że chcecie wszystkie wasze członki, czyli ramiona, nogi, ale także głowę i kość ogonową ściągnąć do środka. I zwijamy się w małą kuleczkę. A teraz macie ochotę je wszystkie na zewnątrz otworzyć, tak jakbyśmy promieniowali, taka gwiazda. A teraz znowu chcemy się z powrotem schować do swojego świata. Nie mamy ochoty na kontakt. I uwaga, z powrotem się otwieramy. Wzywa nas światło. I ostatni raz zamykamy się w sobie. I otwieramy się na świat. Możecie stanąć na szerokość bioder. I uwaga, wyobraźcie sobie, że wasz kręgosłup jest takim naszyjnikiem z kuleczek. I od samego czubka głowy będziemy ten naszyjnik zwijać. Uwaga, głowa zaczyna. Krąg po kręgu. Powoli rolujemy ciało w dół. Kark jest luźny. I jak dojdziecie do maksimum swoich możliwości, to od samego dołu, od części lędźwiowej idziemy w górę. I zróbmy to jeszcze raz. Może uda nam się zejść ciut niżej. Będziemy mogli już od kości ogonowej nawet pójść w górę. Pamiętajcie o oddychaniu. Jeżeli czujecie, że wasz oddech się zatrzymuje w pewnym momencie, starajcie się go z powrotem włączyć. Uwaga, teraz skierujemy naszą głowę w jedną stronę, wrócimy i w drugą. Bardzo delikatnie. Powoli, delikatnie, spokojnie. Ostatni raz. I teraz skierujmy uwagę na miednicę. I ruszamy nią
polecam zgiąć kolana. Wyobraźcie sobie, że tańczycie taniec hula i delikatnie bujacie sobie miednicą. I teraz spróbujcie podobną rzecz zrobić, ale wypchnąć biodra do przodu i wypchnąć pupę w tył. I tak samo płynnym ruchem poruszamy sobie miednicą. Byśmy chcieli ją ukołysać. Uwaga, zróbmy parę obrotów w jedną stronę. Zaangażujcie całą dolną część kręgosłupa do tego. I w drugą stronę. Jeżeli macie ochotę, zbadajcie, w jaki sposób jeszcze wasz kręgosłup może się poruszać. On ma naprawdę niesamowitą elastyczność. Czasem niestety zapominamy o tym, siedzimy i za dużo go nie używamy. Zbadajcie, jakie ruchy on może wykonywać, często dziwne. Może się do boku zginać, może się zginać w dół i w górę. Mogą to być bardzo malutkie ruchy. Nie musicie tutaj teraz gimnastykować się za mocno. Poeksperymentujcie chwilę. Możecie to zrobić tyle czasu, ile macie ochotę. Teraz stańmy na szerokość bioder jeszcze raz. I poczujcie wyraźnie, że wasze całe stopy są na ziemi. Tak jakby chciały troszkę przyrosnąć do ziemi. Poczujcie grawitację, która na was działa. I rozluźnijcie wszystkie stawy, od stawów biodrowych przez stawy kolanowe, aż do stawów skokowych. I postarajcie się dać im taką małą amortyzację. Tak jakbyście się chcieli odpychać od ziemi. Ona wam daje z powrotem energię, jakby była taką małą trampoliną. I przez chwilkę po prostu poddajcie się temu procederowi. Możecie to zrobić szybciej albo wolniej. Pozwolić, żeby wasze ciało się trochę potrzęsło. I jak macie ochotę, to wykorzystajcie właśnie tą energię do paru podskoków. Znowu sobie wrócić do ukorzenienia się i podskoczyć. I zobaczyć, że jak skupicie się rzeczywiście na tym, aby się odepchnąć od ziemi, to podskoczycie sobie wiele łatwiej. Ok, zajmijmy się teraz rękami i zróbmy sobie parę krążeń do przodu, parę w tył. Zaangażujcie łopatki. Niech ten ruch będzie wesoły. Zróbmy sobie parę klaśnięć. Hop. 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 I teraz jakbyście chcieli coś od siebie odepchnąć. Jakbyście chcieli ustalić wasze granice. I ostatni raz. Idziemy dalej. Uwaga, przenosimy nasz ciężar ciała na jedną stronę. Tak, że stoicie sobie na jednej nodze. I najpierw zbadajcie, jak ta równowaga wasza wygląda. Możecie tą częścią ciała, która nie jest ustabilizowana, delikatnie poruszać. Sprawdzić, czy ona może być spokojnie mobilna. I przenosimy ciężar ciała na drugą stronę. Dajcie sobie chwilę czasu, żeby rzeczywiście złapać równowagę, ustabilizować się. Pomoże wam na pewno w tym też wizualizacja rośnięcia w kręgosłupie. I powoli zaangażujcie tą mobilną połowę ciała. I stańcie jeszcze raz, wróćmy do
pierwszej nogi, na której staliśmy. I spróbujcie zrobić coś takiego. Łokieć kieruje się w stronę kolana i vice versa. Zrobimy sobie 3 razy. I zmieńmy stronę. I jeszcze raz kierujemy łokieć do kolana. I badamy naszą równowagę. Rzecz. Słuchajcie, chcecie przekroczyć swoją linię środka, to jest nasza linia środka i sięgamy po przekątnej, tak jakbyśmy chcieli zerwać jakieś jabłko z drzewa. Tak? A postarać się rzeczywiście zaangażować całe ciało. I teraz to samo robimy w dół. W dół. Zrywamy jagody albo truskawki. I na sam koniec zrobimy sobie parę obrotów. Możecie zamknąć oczy i robić je powolutku na przykład. Możecie mieć oczy otwarte, jeżeli czujecie, że tak będzie dla Was lepiej. Zróbcie je z taką prędkością, jak czujecie, że będzie ok. No więc uwaga, jedziemy w jedną stronę. Zatrzymajmy się na chwilę, pozwólmy się ustabilizować naszemu układowi równowagi i robimy to samo w drugą stronę. I znowu zatrzymaj się i stabilizacja. Dziękuję Wam bardzo za wspólne parę minut mini sesji ruchowej. Dajcie sobie teraz chwilę czasu na to, aby poczuć, czy coś się zmieniło w Waszym ciele, czy coś się zmieniło w Waszym nastroju, co to jest dokładnie, czy na przykład zrobiło się nasze ciało nieco luźniejsze, więcej przestrzeni się w nim pojawiło, czy może nasza sesja sprawiła, że się usztywniliśmy, czy nasz nastrój opadł, czy raczej wzrósł, czy jesteśmy weseli, może bardziej skupieni. Przeanalizujcie to sobie i wyciągnijcie wnioski dla siebie. Ok, działamy dalej. Zastanówmy się, w jaki sposób postrzegamy na co dzień ciało i ruch. Weźcie 2 kartki, na jednej z nich napiszcie ciało, na drugiej ruch i sporządźcie w ciągu minuty mapę myśli, gdzie zgromadzicie wszelkie skojarzenia związane z tymi 2 wyrazami. Zróbcie to szybko, niech będą to skojarzenia, które przychodzą do Was spontanicznie, pierwsze impulsy. Robimy pauzę i tworzymy. Jestem bardzo ciekawa, co też pojawiło się w Waszych mapach myśli. Jeśli macie ochotę się podzielić wnioskami, zachęcam do napisania do mnie maila. Mój adres znajdziecie na końcu prezentacji. Zacznijmy od ciała. Moje obserwacje i doświadczenia sugerują mi stwierdzenie, że postrzegamy nasze ciała w przeważającej części jako powierzchowność i skupiamy się przede wszystkim na wyglądzie. Tudzież kojarzymy ciało głównie z obiektem seksualnym. Zrobiłam mini eksperyment i wpisałam w wyszukiwarkę najpierw słowa women body, a potem man body. I sami zobaczcie, co pojawiło się w wynikach. Większość grafik, która się pojawiła, to zdjęcia atrakcyjnych kobiet w bieliźnie, często w zalotnych pozach sugerujących uległość. W ujęciach podkreślane są piersi, pośladki, brzuch. Pojawiają się również wzorce sylwetek, ramy do wpasowywania się. Wśród zdjęć mężczyzn dominuje typ macho z rozbudowaną muskulaturą, zwłaszcza w rejonie klatki piersiowej, brzucha i ramion, a podtekst erotyczny podkreślony jest przez naoliwione ciało i spodnie opuszczone nisko, czasem poza linię bioder. Jeszcze inną tendencją, którą zauważam, jest kult młodego, pięknego, zdrowego ciała i z drugiej strony odwracanie się od niego, gdy zaczyna się zmieniać, zaczyna się marszczyć, boleć, zawodzić nas w jakiś sposób. Jak natomiast podchodzimy do ruchu?
Ja pozwolę sobie wysunąć tezę, że przeciętnie w społeczeństwach najbardziej rozwiniętych pod względem gospodarczym, kulturalnym panuje zjawisko ruchofobii. Żeby to sprawdzić, zadajmy sobie kilka pytań. Po pierwsze, jaką część dnia średnio spędzamy ruszając się? Po drugie, jak zróżnicowane są nasze ruchy i jakie obszary ciała najczęściej obejmują? Polecam zrobić sobie taki eksperyment śledzenia swoich wzorców ruchowych. Możemy się zdziwić, jak ograniczone obszary naszego ciała są zaangażowane w nasz codzienny ruch i jak powtarzalne bywają te schematy. Ponadto, jak często ruszamy się z własnej woli dla zabawy, dla dobrego samopoczucia, a nie po to, aby przemieścić się z miejsca na miejsce, na przykład do pracy czy do sklepu. Poza tym, czy ruszamy się często w niespecjalnie wyznaczonych do tego miejscach, takich jak sala gimnastyczna, sala taneczna czy siłownia. I ostatnia rzecz, jakiego typu formy ruchu wykonujemy w miejscach publicznych? I tak naprawdę dlaczego w większości miejsc publicznych jedynymi dozwolonymi formami ruchu są siedzenie, stanie lub chodzenie, a odważenie się na nieco większą ekstrawagancję jak ćwiczenie jogi czy taniec bywa odbierane co najmniej dziwnie i wzbudza reakcje od gapienia się, wytykania palcami, przez politowanie do prób przekonania delikwenta, że tutaj to nie wypada. Sami powiedzcie, czy nie byłoby milej, gdyby ludzie w biurach zamienili sposób pracy z takiego na taki? I czy przypadkiem nie czulibyśmy się bardziej swobodnie i radośnie? Istnieje jednak też inna strona medalu. Ruch w tajemniczy sposób nas przyciąga. Wielu z nas coraz częściej zaczyna uprawiać sporty, takie jak jogging, jazda rowerem, pływanie. Popularne stają się wszelakie zajęcia typu yoga, tai chi, crossfit, zajęcia taneczne, na przykład tango czy swingi podbijają parkiety. Do łask powracają też tańce folkowe. Generalnie zaczynamy się więcej ruszać. Pytanie brzmi, co powoduje w ostatnim czasie taki nagły wzrost zainteresowania ruchem? Może wynika to z faktu, że jest to po prostu modne. I w sumie sympatycznie jest się pokazać na Instagramie lub Facebooku w akcji, zwłaszcza z nową matą do jogi pod pachą. Poza tym rzeźbienie swojego ciała sprawia, że staje się ono piękne. I tutaj wracamy do rozważań o postrzeganiu naszego ciała i o tym, że zwracamy uwagę głównie na jego wygląd. Ale możemy też czuć, że wypada zadbać o swoją kondycję i wydolność, bo okazuje się, że drugie piętro po schodach to już jest wyzwanie. Albo może męczą nas sztywne relacje w pracy i szukamy bardziej naturalnego połączenia z ludźmi, trochę zwyczajnego, swojskiego, cielesnego kontaktu. Często słyszymy, że ruszając się chcemy oczyścić umysł, wyrzucić niepotrzebne myśli. Czyli wynika z tego, że jesteśmy w pewnym sensie zmęczeni naszym umysłem. Mamy go na co dzień za dużo. Może tak być. A może jest w tym jeszcze coś głębszego? Może podświadomie czujemy, że osamotniony, oddzielony sztucznym konceptem od ciała umysł potrzebuje jednak wsparcia i ma ochotę otworzyć się na współpracę. Jednym słowem, podświadomie czujemy, że dobrym pomysłem jest zawarcie sojuszu pomiędzy ciałem a umysłem. No dobrze, ale jak ten sojusz zawrzeć? Jak się zabrać do tematu? Koncepcją, o której w świecie słychać coraz głośniej, to embodiment. Po polsku powiedzielibyśmy ucieleśnienie. Będę jednak używać angielskiego słowa, które jest powszechnie używane i jakoś bardziej mi odpowiada. Definicja embodiment to szeroki temat i zapewne do każdego z nas przemówi inna z nich. Mark Walsh w swojej niedawno wydanej książce pod tytułem Embodiment – Moving Beyond Mindfulness sugeruje kilka bardzo prostych i pragmatycznych definicji. Na przykład embodiment to zwyczajne zauważenie swojego stanu. Embodiment możemy też definiować jako pojęcie parasol, które obejmuje różne dyscypliny, pracujące zgodnie z ideą połączenia
korzyści dla ciała oraz umysłu. Czyli na przykład yoga, sztuki walki, bodywork, choreoterapia, taniec, metoda Feldenkraisa. Można by tutaj wymieniać i wymieniać. Ciekawą definicją, którą trochę możemy potraktować z przymrużeniem oka, ale trafia dość mocno w sedno całego embodiment, jest taka oto definicja, że embodiment jest postrzeganiem swojego ciała jako coś więcej niż tylko mięso, rzecz lub taksówka dla mózgu. I ostatnia, również przewrotna definicja to not what you think, czyli nie to, o czym myślimy. W większości kontekstów rozumienie tego pojęcia oparte jest na idei, że ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie połączone, że stan naszego ciała wpływa na stan naszych emocji, wnętrza i vice versa, oraz że zmiany tych stanów pozostają ze sobą w relacji. Przykładowo, gdy moje ciało jest zmęczone, osłabione, powoduje to, że czuję się smutny, sfrustrowany. Ta frustracja może się również przejawiać w naszym ciele jako zamknięcie, zapadnięcie w klatce, opuszczenie głowy. Gdy poobserwujemy zdrowo rozwijające się dzieci, zobaczymy idealny przykład embodiment. Bezpośrednio po urodzeniu ciało, umysł i zmysły współpracują ze sobą, rozwijają się symultanicznie. Tak więc naturalna integracja ciała i umysłu poprzez zmysły jest naturalną zdolnością człowieka. W trakcie życia, w cywilizacji stawiającej na piedestale umysł, zaczynamy stopniowo zapominać o ciele, tracić z nim kontakt, spychać troszkę na dalszy plan. Ponieważ ilość towarzyszącego nam w dniu codziennym ruchu jest bardzo ograniczona. Nasz umysłowy styl życia upodobał sobie przede wszystkim szkolne ławki, biurka, samochody, telefony czy komputery. No i dzieje się. Nasze ciało zaczyna zastygać i przestaje być przyjaznym środowiskiem sprzyjającym naszej funkcjonalności i ekspresji. I bynajmniej nasza wydajność umysłowa w dłuższej perspektywie nie jest wspierana w ten sposób. Zastanówcie się, który z poniższych stwierdzeń dotyczy Waszych doświadczeń. Czy w ogóle zwracasz uwagę na to, jak czuje się Twoje ciało, nie tylko jak wygląda? Czy Twój oddech bywa płytki, spięty, nieregularny? Jak często Twoje ciało jest systematycznie spięte, zwłaszcza w rejonie barków, szyi czy brzucha? Czy Twoja twarz bywa gorąca, naelektryzowana, zaczerwieniona? Jak często spieszysz się, często bez powodu w ogóle? Jak często zdajesz sobie sprawę, że nie słuchasz innych? Jak często zamęczasz się pracą po godzinach, nie zauważasz zmęczenia swojego ciała i traktujesz swoje ciało jak maszynę? I ostatnia rzecz, jak często reagujesz na sytuacje stresujące poprzez tak zwany modus fight-flight, czyli walcz lub uciekaj. Tak więc albo zaczynasz zachowywać się agresywnie, albo stajesz się ofiarą. Jeżeli spora grupa z powyższych stwierdzeń dotyczy Waszych doświadczeń, może warto wziąć pod uwagę eksplorację tego tematu i przekonanie się na własnej skórze, jakie zmiany mogą przynieść praktyki związane z embodiment. Mózg potrzebuje tlenu, aby wydajnie funkcjonować. Ruch i oddech pobudzają przepływ krwi i tlenu, które odżywiają komórki naszego organizmu i wspierają zachodzące w nich podstawowe procesy życiowe. Najnowsze badania sugerują zdecydowanie, że ćwiczenia ruchowe pobudzają neurogenezę, a wzmożona stymulacja sensoryczna podczas ruchu sprzyja powstawaniu nowych połączeń nerwowo-mięśniowych. Ponadto poprzez zaszczepianie podstaw embodiment w swoim życiu będziemy w stanie lepiej poznać swoje ciało, zauważyć dyskomfort, napięcia czy ból, który nam towarzyszy, a którego do tej pory w ogóle nie odczuwaliśmy. Jeżeli zauważymy te symptomy, będziemy w stanie podjąć kroki do przepracowania naszych napięć czy dyskomfortu i uleczenia swojego ciała. Embodiment może nam pomóc w wyeliminowaniu cielesnych wzorców, które nam nie służą,
a który nabyliśmy często nieświadomie w trakcie naszego życia. Embodiment może nam pomóc także w zdobyciu umiejętności samoregulacji w sytuacjach stresujących, a także zaprzestania kreowania takich sytuacji lub ich podkręcania. Przez to, że będziemy lepiej odczuwali potrzeby i emocje innych osób, będziemy w stanie poprawić jakość relacji ze światem zewnętrznym. Tym aspektem w dużej mierze zaczęli interesować się trenerzy personalni oraz liderzy biznesowi i prowadzić swoje szkolenia w oparciu o podstawę embodiment właśnie. Odnalezienie lepszego połączenia z ciałem umożliwia lepsze dostrojenie się do własnych potrzeb, wartości, czasem nawet swojego życiowego celu. Embodiment ma również działanie typowo terapeutyczne i może być używane, niektóre praktyki mogą być używane do leczenia uzależnień, leczenia stanów depresyjnych czy nawet traumy. I ostatnia rzecz, którą ja osobiście zauważyłam w sobie bardzo mocno, jest to wzrost kreatywności i większa chęć do twórczych działań, zarówno w kontekście pracy, jak i aktywności hobbystycznych. No ale, jak wiadomo, od czytania o różnych metodach i ich wpływie na nas zbyt wiele się nie zmieni. Podstawą jest praktyka, przeżywanie w swoim własnym ciele, różnych wrażeń zmysłowych i emocji, które przyjdą do nas poprzez pracę z ciałem. W dzisiejszych czasach mamy szczęście, ponieważ wachlarz dostępnych możliwości jest bardzo szeroki. Nieszczęście polega na tym, że łatwo zagubić się w gąszczu różnego typu ofert. Obejmują one zarówno bardzo proste ćwiczenia, jak i różne zaawansowane techniki, których zgłębienie wymaga czasu i cierpliwości. W zależności od tego, jaki macie główny cel w danym momencie swojego życia i jaki rodzaj ruchu lubicie, wybierzecie na pewno inną metodę powrotu do swojego ciała i inna praktyka Was przyciągnie. Polecam jednakże, byście byli ze sobą szczerzy, ponieważ Wasza praktyka ma Wam przynosić radość, ma sprawiać przyjemność, więc jeśli zmuszacie się do jogi, bo koleżanka Was wyciąga, to zapewne efekty takiej praktyki nie do końca okażą się zadowalające i może wyzwolą jeszcze więcej napięć w Waszym ciele. Mark Walsh w swojej książce przedstawia następujący diagram, przedstawiający spektrum różnych praktyk embodiment. Zdecydowanie nie wyczerpuje on tematu na 100%, ale jest dobrym sposobem na orientację w temacie, w najbardziej popularnych i najczęściej wybieranych technikach pracy w duchu, ciało, umysł. Dla celów tej prezentacji wyszczególniłam kilka technik, które zdobywają coraz większą popularność oraz uznanie i według mnie są użyteczne w kontekście psychoterapeutycznym. Tak więc wymienię kilka z nich w tym momencie. Zacznijmy od psychoterapii tańcem i ruchem. Definiuje się ją jako psychoterapeutyczne wykorzystanie ekspresyjnego ruchu i tańca, poprzez który człowiek może w pełni zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji i rozwoju, do terapeutycznej zmiany. Za główny czynnik leczący uważana jest relacja terapeutyczna, nawiązywana zarówno werbalnie, jak i w ruchu. Psychoterapia tańcem i ruchem czerpie w związku z tym z szerokiego zakresu wiedzy, m.in. z psychologii jednostki i grupy, psychologii rozwojowej, rozwojowego ruchu ciała, psychopatologii, analizy i obserwacji ruchu, a także komunikacji niewerbalnej. Jest ona szczególnie pomocna dla osób, które zwykle unikają wyrażania uczuć lub wyrażają je w sposób nieadekwatny, doświadczają uczuć w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami jest zdecydowanie utrudnione lub niemożliwe. Mają kłopoty związane z zaburzonym obrazem własnego ciała, charakterystyczny na przykład w zaburzeniach odżywiania. Tudzież mają trudność z bliskością, z kontaktem fizycznym czy z zaufaniem. Coraz większą popularność zyskują dwie metody pracy z ciałem. Jedna z nich to technika Aleksandra, druga metoda Feldenkraisa.
Obie metody narodziły się z cielesnych ograniczeń, które spotkały ich twórców. Frederick Alexander borykał się z nawracającymi zapaleniami krtani i utratą głosu. Natomiast Moshe Feldenkrais uległ poważnej kontuzji kolana. Celem obu metod jest integracja nowych wzorców ruchu, które sprawią, że codzienne czynności mogą być wykonywane wkładając w nie mniej wysiłku i eliminując napięcia w ciele. Zajęcia prowadzone są jako sesje grupowe lub też terapie 1 na 1. Metody te początkowo były bardzo cenione i popularne, zwłaszcza w kręgu aktorów, wokalistów, muzyków, tancerzy. Zyskują natomiast coraz większe zainteresowanie ludzi również spoza artystycznego świata. John Cleese, aktor pamiętany przede wszystkim z latającego cyrku Monty Pythona, bardzo docenia metodę Aleksandra jako wsparcie w swojej pracy. A jak może pamiętacie, miał on całkiem spore problemy z efektywnymi wzorcami ruchowymi. Nową techniką ruchową, która pojawiła się dość niedawno, jest TRE, czyli Trauma Releasing Exercises. Przyznam, że nie mam osobiście doświadczenia z tą metodą pracy, ale widzę, że zaczyna na mnie wyskakiwać z lodówki, więc sygnalizuję Wam ten temat, zachęcając do zbadania go na własną rękę w razie takiego zainteresowania. TRE to opracowana przez psychoterapeutę i terapeutę manualnego Davida Berceliego metoda polegająca na uruchomieniu w ciele za pomocą sekwencji ćwiczeń wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od stresu i traumy. Berceli pracował z ludźmi na obszarach objętych działaniami wojennymi i metodę opracował na podstawie obserwacji porównawczej reakcji dzieci i dorosłych na stres. Zauważył, że naturalną reakcją dzieci jest drżenie ciała w momencie odczuwania strachu, a dorośli takiej reakcji nie okazywali, kumulując strach w ciele, a czasem nawet go tam po prostu ukrywając. Uruchomienie wibracji poprzez sekwencję ćwiczeń ma na celu uruchomienie naturalnej reakcji drżenia ciała i tym samym uwolnienie napięcia. I w końcu Body Mind Centering. Jest to holistyczne i bardzo kreatywne podejście edukacyjne i terapeutyczne, głęboko osadzone w relacji pomiędzy ruchem, dotykiem, ciałem i umysłem. Pracuje nad nim nieustannie od 50 lat Bonnie Bainbridge Cohen, tancerka, terapeutka, pedagog i badaczka ruchu oraz założycielka szkoły Body Mind Centering. Jak sama podkreśla, podejście to jest ciągłą, eksperymentalną podróżą prowadzącą do zrozumienia tego, jak umysł jest wyrażany poprzez poruszające się ciało. Body Mind Centering łączy koncepty kultury wschodu i zachodu. Dążenie zarówno do optymalniejszej funkcjonalności ciała, jak i jego swobodniejszej ekspresji. Bazuje na wiedzy o budowie komórek i tkanek, wszystkich układach ciała, od kostnego przez mięśniowy do nerwowego, wiedzy na temat rozwojowego ruchu oraz embriologicznych podstaw ruchu. Mimo że bardzo polecam eksplorowanie różnorodnych technik z pracy z ciałem i umysłem, zdaję sobie sprawę, że nie każdy z nas dysponuje zasobami czasowymi i materialnymi, aby regularnie zgłębiać ich tajniki. Nie stanowi to przeszkody we wprowadzeniu powiewu embodiment do Waszego życia. Zawsze można zacząć od bardzo prostych ćwiczeń, które nie zabiorą wiele czasu, a mogą Was zaskoczyć efektami. Spróbujcie przetestować poniższe propozycje. Zauważcie kilka razy dziennie swój własny oddech. Zastanówcie się, jak go odczuwacie, jaką ma jakość, czyli dokładnie to, co robiliśmy na początku naszej ruchowej sesji dzisiaj. Skupcie się na swoim brzuchu i zastanówcie się, czy nie jest przypadkiem spięty, a jeżeli jest, to po prostu spróbujcie go rozluźnić. Zauważcie w trakcie dnia, że się spieszycie i postarajcie się zwolnić, zarówno podczas chodzenia, jak i wykonywania różnego rodzaju codziennych czynności.
pójdźcie na spacer, gdy czujecie zmęczenie, jakiś taki opór albo brak weny, ponieważ długo pracujecie i wasz umysł jest już po prostu zmęczony, nie jest w stanie wymyślić czegoś twórczego. Spróbujcie pooklepywać swoje ciało, gdy czujecie senność i brak energii. Może będziecie chcieli spróbować zastosować wizualizację. Na przykład, jeżeli będziecie potrzebowali poczucia bezpieczeństwa i ugruntowania, możecie wyobrazić sobie wasze nogi jako korzenie wrastające w ziemię. A gdy wasze ciało będzie spięte i będziecie potrzebowali się rozluźnić, wyobraźcie sobie, że wasze ciało jest ciepłym woskiem, na przykład. Ja osobiście polecam jeszcze jedną technikę, praktykę. Jest to brain dance. Próbkę brain dance doświadczyliście na początku prezentacji. Informacje o tej opartej na rozwojowych wzorcach ruchu w praktyce znajdziecie na stronie podanej w źródłach na końcu prezentacji. Jeżeli chcecie, możecie także zajrzeć na mój kanał YouTube i wyszukać odpowiednie wideo pod hasłem Brain Dance właśnie. Życzę Wam więc owocnych poszukiwań, a także mądrych wyborów. Pamiętajcie, że w tym kontekście liczy się jakość, a nie ilość. Czasem lepiej jest poświęcić 5 minut dziennie na spokojną i pełną skupienia praktykę, niż biegać codziennie na różnorodne zajęcia, które tylko wypełnią nasz grafik, a nie będą w żaden sposób wspierać naszego sojuszu pomiędzy ciałem a umysłem. Na koniec zapraszam Was na jeszcze jedną krótką sesję ruchową. Witam Was ponownie w nieco bardziej wizualnej formie. Przeanalizowaliśmy sobie temat embodiment i mam nadzieję, że udało mi się zaszczepić w Was chociaż mikrochęć dalszej eksploracji tego tematu. Jak sami widzicie, jest to szerokie spektrum możliwości. Zachęcam do znajdowania swoich własnych praktyk, takich, które rzeczywiście sprawią, że będziecie się czuć coraz lepiej ze sobą i że to połączenie pomiędzy ciałem a umysłem, pomiędzy waszymi emocjami będziecie mogli eksplorować i sprawiać, że staniecie się po prostu coraz bardziej szczęśliwi sami ze sobą, że będzie Wam łatwiej funkcjonować w świecie i że znajdziecie po prostu w tym dużo plusów dla siebie. Na koniec proponuję Wam małą zabawę, ponieważ uważam, że zabawy są podstawą szukania połączeń ze swoim ciałem. Im więcej radości, im więcej takiej swobody i mniej powagi w tym wszystkim, tym lepiej. Zabawa jest super do wykorzystania z dziećmi, więc jeżeli ktoś ma dzieciaki, to zachęcam bardzo. Zawsze lubią i są zadowolone. Nazywam ją Powrót do domu. Jest bardzo prosta. Polega na tym, że szukamy sobie miejsca gdzieś w przestrzeni, które będzie naszym domem. Tak? Chcemy na przykład jeżeli tu jest mój dom, to zawsze będę chciała do niego wrócić. Albo na siedząco, albo na stojąco. I w momencie, kiedy nie siedzimy w domu, będziemy się poruszać wokół i ja będę odliczać. Najpierw do 10, później do 9, później do 8 i tak dalej, aż dojdziemy do 1. I chodzi o to, że w trakcie liczenia możecie robić co chcecie. Możecie wyjść z domu i tańczyć, biegać, skakać, robić dziwne ruchy. Polecam robić im dziwniejsze rzeczy, tym lepiej. Natomiast na 10, na ostatnią cyfrę odliczania, albo na 9, albo na 8, w zależności od tego, do ilu będę liczyć, wracamy do domu na momencik. I później jedziemy znowu. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Po pierwszej prezentacji na pewno już będzie wiadomo. Więc gdzie będzie mój dom? Na przykład tu. To uwaga, zaczynamy. Odliczam do 10 i jedziemy z końca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Liczę do 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczę do 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liczę do 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liczę do 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Liczę do 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Liczę do 4. Raz, 2, 3, 4. Liczę do 3. Raz, 2, 3. Liczę do 2. Raz, 2. Liczę do 1. Raz, 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 raz i można tak w nieskończoność. Więc zawsze po tej zabawie człowiek jest trochę zdyszany. Jeden oddech i mogę mówić dalej. Ta zabawa jest dla mnie bardzo trafną metaforą całego procesu embodiment. Wyobraźcie sobie, że jak jestem w domu, to jest ten moment, kiedy moje ciało, mój umysł, moje emocje są ze sobą w zgodzie, współpracują, odbierają wzajemnie od siebie sygnały i jesteśmy w stanie odpowiednio reagować. Jesteśmy zintegrowani, czujemy się dobrze. Nawet jeżeli jesteśmy smutni, to tak naprawdę czujemy, że okej, to funkcjonuje jak trzeba. Natomiast ten moment, kiedy wybiegamy z naszego domu, to jest właśnie moment tracenia połączenia. Kiedy na przykład zapominamy o własnym ciele, o tym, że ono potrzebuje odsapnięcia, pracujemy, nie odczuwamy w ogóle zmęczenia, bo musimy jakiś deadline na przykład zrealizować do końca. Natomiast praktykując, robiąc różnego typu ćwiczenia, znajdując swoje własne sposoby na embodiment, jesteśmy w stanie sprawić, żeby ten czas, kiedy jesteśmy poza domem, się skracał. Najpierw może wynosić 10, później 9, później 8, aż w końcu dojdziemy do 1, ponieważ będziemy w stanie tak szybko zauważyć to, że znowu się rozdzielam, rozłączam i nie chcę tego, bo to nie funkcjonuje dobrze. I po prostu wskakujemy z powrotem w ucieleśnianie, czyli embodiment. Więc zachęcam Was do dalszych eksploracji tego tematu. Jeżeli macie ochotę, możecie się podzielić jakimiś przemyśleniami. Na końcu prezentacji podaję swojego maila, na który możecie napisać. Tak samo, jeżeli macie jakieś pytania na przykład. Dziękuję Wam bardzo. Ostatnią częścią prezentacji są inspiracje i źródła, wśród których zamieściłam parę książek oraz stron internetowych, które możecie prześledzić i zyskać troszkę informacji albo inspiracji właśnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę miłego dnia.